2000 km dzisiaj. Ale nie jest to dobry dzień. Poza tym, że jest 2000 km. Wczoraj wieczorem, kiedy chciałam zrobić zdjęcie zachodu słońca, okazało się, że mój aparat się zepsuł. I jest kaput, niestety. Próbowałam go suszyć przez noc, wyciągać baterię. Nic nie pomogło. Teraz jak nim ruszam, to chyba coś w nim stuka, więc raczej się nie naprawi. To już jest mój trzeci wypadek z aparatem na długodystansowym szlaku, kiedy muszę wymieniać aparat. Bardzo nieodpowiedni moment, bo nawet nie ma zasięgu. Jestem bardzo daleko od jakiejkolwiek cywilizacji, więc mam na szczęście telefon, ale telefon nie jest stworzony do robienia zdjęć i filmów. Przykro mi bardzo, będzie zła jakość teraz i nie będzie żadnych ładnych rzeczy do pokazania. Nie mogę używać statywu, nie mogę używać mikrofonu, więc no niestety to się zdarza. No, ale już jestem zmęczona tymi nieszczęściami, które ostatnio mnie prześladują. Ale sobie powiedziałam rano, że no trudno. Jakby jestem zdrowa, nic mi się nie dzieje. Przeszłam jedną tą na razie rzekę bez wypadku. Cały mój sprzęt, który jest potrzebny do wędrówki, działa. No, spróbuję załatwić, może jak dojdę do jakiegoś miejsca, gdzie jest zasięg, może Wi-Fi w Ritsem, spróbuję załatwić, żeby mój stary aparat przysłano z Polski do Norwegii, może ktoś będzie leciał, nie wiem. Kupowanie tutaj, teraz nawet jestem w Szwecji i musiałabym jechać chyba do Narviku z Riksgränsen za tydzień, żeby tam coś kupić. Nie wiem, czy to ma sens. Jeszcze się zastanowię. No na razie tyle. 2000 km. Jeszcze 1000. Niecały na notkę. Na Knif, Szylotte. Po prawej stronie widać Sarek, lodowce, strzeliste szczyty, no i wielka turkusowa rzeka, która z tego rejonu spływa. A ta rzeka to Mieledno, ta sama, którą przechodziłam po zardzewiałym mostku bez poręczy 2 lata temu, wchodząc do Parku Narodowego Sarek właśnie, ale wtedy było mniej wody. W tym roku jest potworna ilość wody, wiadomo, także tutaj i Sarek jest raczej niedostępny. Takie rzeczy tylko w Szwecji. Coś niesamowitego. Czemu Norwegowie nie mogą zrobić chociaż kawałka deski? No i pora na biwak. Jakieś 35-36 km, 36 według szlakowskazów. Fajne miejsce na wyspie. Przeszłam most na Wło jedno i rozbyłam się właśnie na wyspie. Są jeszcze inne biwaki, ale mniej osłonięte. Ja, jak wiadomo, lubię osłonięte. Ach, tak. No, dzień bez aparatu. Cały czas myślałam, o jak ładnie, muszę sięgnąć po aparat, a potem, no nie sięgnę. Tak, no ale przynajmniej jakieś zdjęcia telefonem zrobiłam. Jutro o 18:15 odpływa ostatnia łódka do Ritsem, no i mam zamiar na nią zdążyć. Niestety ma lać, więc to nie będzie przyspieszało mojego tempa, ale zobaczymy. Dziś miało bardzo nie, ale miało być 2 mm deszczu, a spadło dosłownie parę kropel. Może kwadrans czułam w kurtce, więc nie było tak źle. Może będzie też nie tak źle, no zobaczymy. Zaczęłam dzisiaj tuż po 7 rano. Na razie świeci słońce, ale ten stan nie będzie trwał długo. Za mną widać już ścianę deszczu. Zapowiada
zapowiada się burza i znowu paskudny dzień, a właśnie wyschły mi buty. No i tak. Gdzieś tutaj biwakowałam w 2013 roku. Spędziłam tu aż 2 noce i weszłam na niedaleką górkę ze świetnym widokiem. A to jest Siniów Tiudis Jokka. Widać, że jest mocno biała. Przez ostatnie dni było ciepło i wszystkie lodowcowe rzeki są bardzo wezbrane. Spietjaw Jokka jest zwyczajna, ta przed chwilą płynie sobie normalnie z jezior i strumyków. No a ta właśnie jest taka wezbrana, ale jak zwykle szwedzki most jest zupełnie bezpieczny. Jestem w chatce Akka. Nie taki był plan. Chciałam jechać do Ritsem, ale okazuje się, że pogoda oczywiście koszmarna. Dziś będzie lało, jutro będzie potwornie wiało. Więc mam, zdaje się, opcję przejechania helikopterem zamiast łodzią, bo jutro łódź będzie odwołana, a dziś sklep w Ritsem jest już zamknięty. Więc nie ma sensu tam spać, skoro mogę tu. Tutejszy strażnik jest bardzo miłym człowiekiem. Tyle powiem. Jest bardzo fajnie, jestem wewnątrz, jest cieplutko, na zewnątrz leje i wieje i jest okropnie. Po prostu jak można tego uniknąć, to lepiej uniknąć. Ale zimno. Ostatecznie wichura nie była aż taka zła i nie musiałam lecieć helikopterem, tylko normalnie płynęłam łódką rano do Ritsem. Tam długo siedziałam i kombinowałam, co tu zrobić z tym moim aparatem, żeby się go udało sprowadzić z Polski. Jest jakaś nadzieja, że za jakieś 10 dni może go dostanę. Ten stary, nowy stary, mój stary aparat z domu. I teraz idę Grensleden, która jest bardzo fajnym szlakiem. Spotkani hikerzy mówili, że będzie nieoznakowany, że nie wiadomo gdzie iść, ale jak na razie jest super oznakowany i całkiem wiadomo gdzie iść, tylko odległościowo zupełnie nie pasuje. 3,5 godziny, nawet trochę więcej. I rzekomo przeszłam 8 km. Nie, na pewno nie. Wiem, że nie. Przeszłam więcej, szłam w dobrym tempie i dobrze mi idzie. Nie mam już takiego ciężkiego plecaka, bo jedzenie zjedzone. Co prawda jest bardzo dużo takich skałek, że się obchodzi, wchodzi na nie i tak dalej, no ale 8 km to nie było. To na pewno było z 12. I teraz jestem pod taką malutką wiatką. Są chyba 4 takie wiatki i pod następną myślę, że wyląduję na noc, bo jak tak dalej te dystanse wyglądają, to już dalej nie zajdę. Nie wiem, wieje wiatr, ale mam nadzieję, że tamta wiatka będzie lepsza, nie taka wystawiona na wiatr i widoczność za dużą. O, taki jest widok. I wieje wiatr. Tutaj oznakowanie i piękna ścieżka, jakich w Norwegii się nigdy nie widuje. Szwedzi najwyraźniej więcej chodzą. O. A w krzakach wypatrzyłam starą kotę, zrobiona jeszcze starą metodą, bez użycia plastiku, tylko
takie drągi, potem kora brzozowa i torf. Torf opadł, w środku jeszcze je widać, miejsce po ognisku, no ale noclegowa już nie jest. Teraz czeka mnie najgorsza przeprawa dnia. Słyszałam już o tym od hikerów, którzy byli w Łódce i idą Nordkalottlen, szli tym mostem. Wczoraj brakuje mu końca. Most kończy się zanim skończy się rzeka. Poziom jeziora jest bardzo wysoki i w związku z tym rzeka płynie wyżej niż zwykle i nikt tego nie przewidział przy konstrukcji mostu. Także muszę się rozebrać. Podobno da się jakoś do liny przyczepić plecak i go przeciągnąć, ale jest bardzo głęboko. No, zobaczymy. Przelazłam przez to okropieństwo. Było głębiej niż myślałam. Chłopak, który mi to opowiadał, miał 1,90 m i jemu sięgało do bioder, a dla mnie było to najgłębsze przejście w życiu i sięgnęło mi do biustu. No, więc woda jest naprawdę głęboka. Myślałam już, że będę musiała pływać albo że się uwieszę na tych linach, które tam są przyczepione do brzegu. Ale na linach faktycznie zawiesiłam plecak, wlazłam do wody zdjąwszy wszystko, z wyjątkiem bufa i czapki, kompletnie goła i w butach oczywiście. No i plecak przeciągając przelazłam faktycznie. Nie czułam zimna, bo byłam zestresowana. Adrenalina sprawia, że nie czuję się zimna. Ale co za idiota to wymyślił taki most, to nie wiem. Przecież to jest jezioro zaporowe, wiadomo, że ma różne poziomy. Zresztą tutaj każde jezioro ma różne poziomy. Na szczęście prąd rzeki jest po tamtej stronie, a tu jest minimalny albo w ogóle nie było prądu, więc okej. Cieszę się, że mam to ze sobą. Teraz jeszcze muszę szukać szlaku, bo szlak jest zatopiony i nie wiadomo, gdzie powinno się iść. A potem jeszcze chyba 500 tylko metrów i wiata i koniec na dzisiaj. Bo mam dość. I wiecie co dalej? Jak już wszystko ubrałam i już założyłam z powrotem buty, to przypłynęła łódka na ryby. Więc gdybym poczekała 10 minut, to mogłabym zawołać i poprosić o przewiezienie na drugą stronę łodzią. No, pech to pech, a raczej brak szczęścia. W sumie można się było tego spodziewać, wiata też jest podtopiona, podłogę ma całą w wodzie, no ale jest już za późno, żeby iść gdzie indziej. Jest kibelek, więc nie narzekam. (2100 km) z widokiem na Szwecję, ale już w Norwegii. Jestem prawie że dokładnie na granicy. Jest tam na jednej skale żółty słupek i tutaj taki specjalny z napisem dla wędrujących.
Jestem już z powrotem na Nordkalotleden. Przez jakiś czas krótki będę nią podążać. Oznakowanie nadal jest faktycznie niespecjalne i im bliżej granicy, tym gorsze, i też ścieżka im bliżej granicy, tym gorsza. Właściwie jej już prawie nie ma. Ale jest piękny, słoneczny dzień, nie ma ani jednej chmurki, to jest niezwykłe. Za mną też widać Akka z lodowcami, więc no gdzieś nie narzekam na widoki, są cudowne, ale szlak wymagający. Właśnie trzeba go szukać i jest bardzo pofalowany, bardzo dużo małych przewyższeń, kaniony, skały, no komplet skandynawski jest obecny. No, to zobaczymy, jak następna setka pójdzie. Myślałam o zrobieniu bezszlakowego skrótu, bo szlak tutaj idzie do chatki i zaraz z powrotem do Szwecji, ale teren nie bardzo sprzyja, nawet nie bardzo wiem, gdzie jest właściwy szlak. Cóż dopiero mówić o schodzeniu z niego. Jest chatka. Słyszałam, że to jest bardzo popularne miejsce, Reisvatn, i rzeczywiście z komina leci dym. Widziałam kogoś nad jeziorem, ale ja dziś idę na biwak jeszcze parę kilometrów. Drugi z rzędu piękny dzień. Właściwie prawie, że trzeci. Nie do uwierzenia, ale całe szczęście. Rzeki opadły. Margajokka dzisiaj do przejścia jak najbardziej. Przy wysokiej wodzie masakra. A oczywiście bałam się tego brodu. Chciałam tam dojść wczoraj, ale nie dałam rady. Zgubiłam znowu szlak o 21. Już zaczęło mrocznieć. Dałam za wygraną właśnie i się rozbiłam w kotlince, ale było bardzo mokro. Mam mokry namiot, mokry śpiwór. Standard. Dziś chciałabym dojść do chatki. Znaczy bardzo chcę. Jest 36 km, ale takimi liniami prostymi liczone, więc pewnie około 40. No i szlak jest nieistniejący. Teraz przez pół kilometra szukałam jakiegoś kopczyka, tu jest jeden, ale nie ma śladów ścieżki, więc nie wiem, wszyscy się gubią i dlatego nie ma ścieżki. Oznakowanie Nordkalotleden jest słynne z tego właśnie, że go nie ma. Przy złej pogodzie cały czas nos w telefonie, kompas makabra. Wiem, że mam obejść to jezioro z lewej strony i potem będzie przejście do Paurohytty. Ja dziś chcę iść do Sitashytty, ale muszę jeszcze obkleić nogi, bo
No po 2 miesiącach chodzenia cały czas w mokrych butach, znaczy te skarpety przemakają od jakiegoś miesiąca, nie no, 3 tygodni. No ale lewa jest już cała mokra, prawa skarpetę mam mokrą od spodu. No i zaczynają się, no i mam nowe buty i jeszcze bez dziur, a tam gdzie dziur nie ma, to właśnie jeszcze noga trze. Więc muszę to kleić. Nie chciałam kleić wcześniej, bo w rzece jakbym musiała wchodzić głębiej, to by się zalało i plastry by się odkleiły. No, zaczęłam o 7. Mam nadzieję, że do 21 dojdę. Zobaczymy. Kopczyki nieliczne wyprowadziły mnie na manowce. Wcale nie miałam schodzić nad jezioro, tylko miałam wejść na zbocze. I tam w oddali są słupki graniczne norweskie. No i tam chyba mam iść. No i szukam miejsca, gdzie będę już na śladzie. No i jestem na śladzie, ale nie wygląda jakby tu cokolwiek było. Ani kopczyków, ani ścieżki, ani niczego. Wspaniały nowy most, skopiowany z designu szwedzkiego. Norwegowie poszli po rozum do głowy, bo wcześniej zawsze były takie spróchniałe, rozwalające się drewniane kładki, po których każdy się bał chodzić, a teraz jest wspaniały metalowy most. A ten most jest najważniejszy. To miejsce na Nordkalotleden miało do niedawna łódź wiosłową, która była katastrofalna do przepływania. Były 2 i trzeba było pływać 3 razy. Wiosła były nierówne. Zajmowało to godzinę, choć jest to, nie wiem, 30 metrów. Ale jest taki sam solidny stalowy most, który powinien długo wytrzymać. Krótka wizyta w Paurohytta. Fajna chatka. Szkoda, że się nie wyrobiłam z noclegiem tutaj. Ale wysuszyłam na zewnątrz namiot i śpiwór. Niestety aż godzina mi zeszła, a zabierają się już chmury. Ten piękny dzień niestety nie skończy się chyba tak pięknie. Wygląda jakby szedł deszcz. Mam nadzieję, że przed wieczorem nie przyjdzie. Ten szlak jest zdecydowanie na ładną pogodę. Śliskie skały z glonami, stromo. Było też dosyć strome zbocze, także no w deszczu to byłaby tortura raczej. A w czasie burzy to już w ogóle masakra, bo chatka, do której idę, leży nad jeziorem zaporowym i tu jest elektrownia. Nie mam gdzie postawić telefonu, więc selfie. Mój pokoik, miałam go dla siebie. Nie jestem sama, jest ekipa wolontariuszy, którzy tutaj sprzątają raz do roku i właśnie sprzątają dzisiaj. Dostałam ciasto marchewkowe, w związku z tym z pyszną polewą. Nie narzekałam. Doniosłam ostatnie 2 jajka z sulitiermy. Zrobiłam smażoną marchewkę z cebulką i było bardzo przyjemnie, a dziś spałam dłużej do
7, bo już byłam po prostu mega zmęczona. Tak dzisiaj wygląda szlak. Niesamowity jest. Wspaniała gruntowa droga. Zastanawiam się, czy te szczyty 2 na najdalszym horyzoncie to może być Kebnekaise? W sumie, ale chyba Kebnekaise jest bardziej na lewo, ale go nie widać. No nie wiem, ale chciałabym, żeby to było tam, ale chyba byłoby widać lodowiec, a nie widać. W każdym razie Szwecja. Zaraz się z nią żegnam. Z cyklu na norweskim szlaku idzie ulewa. Wypatrzyłam wiatkę. Widać chyba ją tam. Już się bardzo cieszyłam. Był jeden most na rzece, ale drugiego nie ma. Nie wiem, bo jest ciepły dzień, ale ciepłe dni nie są aż taką straszną rzadkością, żeby usprawiedliwiały brak brzegu na ogromnej lodowcowej rzece. Muszę wrócić i zabiwakować, bo jest kompletna powódź. Całe szczęście, że tak naprawdę nie muszę tam wcale iść, tylko kontynuuję tą w drugą stronę odlot. Tutaj biegnie szlak i przechodzi na drugą stronę przez tą kipiel. Tu jest znak szlaku, tam wiatka. Nie do dostania się dziś. Spotkałam 2 dziewczyny, które chciały iść do chatki i też stanęły przed problemem niemożności przejścia strumienia. Obok jest właściwie stary most, właśnie ten, który widzicie. Jedna z dziewczyn właśnie po nim przeszła, ale on jest częściowo rozwalony. Nie ma się czego złapać, bo tam coś się urwało i jakichś desek brakuje. Ja się boję i się nie odważę, ale zobaczę, może dziewczyny przejdą, ale one mają jeszcze 2 psy. Namiot rozbity. Temat dzisiejszego noclegu uważam za zamknięty. Miejsce jest fajne, brzuski, zacisznie. Jak będzie dużo padało, to wsiąknie w mech. Mam nadzieję. Dziewczyny nie nadchodzą, to znaczy, że chyba przeszły po tym rozwalonym moście, ale tam jakieś pourywane liny stalowe wisiały, a ten most normalnie składa się z 2 stalowych lin i na tym są położone deski na gwoździach. Jeżeli brakuje liny, to już są tylko deski na gwoździach, a skoro niekonserwowane i porzucone, bo most rozwalony, no to niewiele brakuje, żeby taka deska wyleciała i jakby jest już po nas. No, nie dla mnie takie rzeczy. Zresztą nie mam specjalnego interesu tam iść. Chodziło tylko o tą wiatę. Nie lubię ryzykować za bardzo w ogóle, a już zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś rzeki, mosty i tym podobne rzeczy. Życie mamy tylko jedno, no chyba że okaże się, reinkarnacja okaże się rzeczywistością, ale to się dowiemy przecież po fakcie. Zresztą nawet jeśli to jakoś niespecjalnie mi się śpieszy do tej reinkarnacji. Może byłabym amebą albo nie wiem, jakimś, nie wiem, komarem, o nie. Więc mi się nie śpieszy. Biwak jest akceptowalny. Jutro mam nadzieję będzie nocleg pod dachem. Cóż, dobranoc.
Homar, właśnie. Prognoza się sprawdza. Pada. Jak się obudziłam o 6, to już padało mocno. Nie wiem, o której zaczęło, bo na tym etapie jestem wystarczająco zmęczona, żeby nie budzić się w nocy, więc nie wiem, o której zaczęło. Ale spało się dobrze. Ciepło jest na razie, ale się będzie ochładzało. Wygląda na to, że ostatni weekend lata to koniec lata. No, ale co zrobić, takie życie. Nie jest zbyt wcześnie, już prawie jest 8:10, ale dziś mam tylko według mapy 26 km, 27, 8, nie ma jakoś się dowlokę, w tym jeszcze kawałek drogi, więc dam radę, a po drodze jest chatka, w której czeka na mnie prowiant. Wyobraźcie sobie, że Iwona załatwiła, że helikopter ludzi, którzy robią teraz maintenance, no sprzątają generalnie chatki i przywożą drewno w ostatni weekend lata, zabierają też właśnie jedzenie dla mnie i jeszcze zabierają dla Sofii, hikerki z Niemiec, która gdzieś jest teraz właśnie mniej więcej w tym samym rejonie co ja. To jest ta sama dziewczyna, która szła z Markusem, a potem się rozdzielili, bo Markus idzie do Abisko, a Sofii ma plan, żeby jednak zostać cały czas w Norwegii, więc to jest to, czego ja nie dałam rady. Więc tak, Markus będzie przed nią, a ona pewnie jest albo jest tuż za mną, albo jest na równolegle, tylko nie poszła drogą, a górami, ale wczoraj nie spotkałam na trasie, więc nie wiem. Zobaczymy. Myślę, że jeszcze jacyś ludzie w ogóle są przede mną. Przynajmniej z 4 osoby powinny być przede mną. No, zawsze to miło kogoś spotkać. A tak, no nic, muszę się zbierać, co mam zrobić. Nie cierpię się pakować w deszczu, ale kto lubi? No nikt nie lubi. Dziś ma chyba padać cały dzień, a jutro też, pojutrze też. Wczoraj zatrzymałam samochód po drodze, pomachałam do gościa i się zatrzymał i poprosiłam, żeby mi pokazał, jaka będzie prognoza, bo tutaj jest zasięg, ale Telenoru, a nie Teli, więc mimo, że są te wieże transmisyjne, to ja nie mam żadnego zasięgu, bo ja mam Telię. No więc właśnie pokazał mi, że będzie źle i że cały czas deszcz i generalnie idzie zima. Optymistyczny początek dnia. 2200 km w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach. Po 1,5 godziny już jestem mokra pod spodem, ale dziś jeszcze nie jest bardzo zimno. Jest tylko zimno dlatego, że jestem mokra, a nie dlatego, że jest zimno ogólnie. No, jestem przy zaporze. Troszkę odpoczęłam minutkę i zjadłam drugie śniadanie za ścianą budynku elektrowni. No i lecę do chatki. To będzie chyba deszczowa setka ta następna. Trudno. O, no nic, idę dalej. No i to już jest ta chatka. Jedzenie ma być w szopie na drewno. Mam nadzieję, że jest i że znajdę. Oto wnętrze szopy i jest pudełko z moim jedzeniem. Jest też pudełko z jedzeniem Sofii, to znaczy, że jej tu jeszcze nie było. NPL Hiker należy do Agnieszka Dziadek. No, zostawić w szopie. No i co jest w środku? Bo zdążyłam zapomnieć, o co poprosiłam. Masa jedzenia, spokojnie wyrobię się z tym, nawet gdybym miała iść 2 dni do Riksgränsen. Mam 2 śniadania, makaron, chleb, orzeszki, puszkę z tuńczykiem i pełno cukierków w ogóle. Bajka, super, i sok pomarańczowy, na to się najbardziej cieszę. O, jest tutaj, o. To jest moja ekipa, to właśnie grupa, która tutaj robi porządki i łowi ryby i pije piwo. Świetnie się bawią i to właśnie oni tutaj dbają o to, żeby wszystko działało jak trzeba. You can wait.
Takie ładne ryby można tutaj złowić w jeziorze. Panowie mają na kolację takie ekstra kąski, a ja też mam jedzenie, bo właśnie je zdobyłam, ale moje ryby są w puszce. To właśnie jest mój nocleg pod dachem. Dzisiaj taka chatka bardziej ratunkowa, taki, podobna do szwedzkich. Taki trójkąt z 2 łóżkami. Byłoby miło, gdybym mogła zapalić w piecu. I choć jest drewno, to nie jest to możliwe, ponieważ nie ma komina. I któraś z ostatnich wichur wyrwała komin z piecyka, więc piecyk się nie nadaje do użytku. Ale jest gaz, więc można sobie zrobić brud ciepłego picia i jakoś tu przekimać. Chociaż na razie nie jest zimno, bo te ostatnie ciepłe dni, ale właśnie się ochładza. Ach, nie mam dziś za bardzo motywacji. Wiem, że mam niedługi dystans, więc się trochę grzebię. Już jest za 29. Wieje, drobny deszcz pada. W nocy trzęsło chatką. A, dobrze, że nie musiałam spać w namiocie. Czytałam książkę gości i każdy praktycznie pisze, jak to dobrze, że nie musiałem spać w namiocie. No, surowe miejsce bardzo. Pierwszy brud był dosłownie 5 minut za chatką. Dobrze wyznaczony, płytki, co prawda śliskie kamienie, ale bez problemu dostałam się na drugą stronę. No więc okej. A teraz na szlaku jest piarżysko. Ogólnie lubię piargi i sprawia mi przyjemność spacerowanie po głazach, ale nie w deszczu, niekiedy są mokre i śliskie. Tak, to jest Hundalen i Hundalelva. Widzę chatkę i widzę nawet człowieka, który się tam przechadza. Natomiast rzeka wcale nie jest bez wody. Ma całkiem dużo wody. Radzono mi, żebym szła na skróty i przeszła ją poniżej gdzieś zapory, ale bardziej poniżej niż szlak, ale chyba nie zdecyduję się i pójdę szlakiem. Już na szlaku widzę, że też trzeba iść przez wodę, więc no tak. Widocznie zwykle jest mniej wody, a w roku rekordowej wody jest woda. Co nie jest wcale dziwne. No niestety wody jest bardzo dużo. Prawdopodobnie tam jest może jakieś z tyłu miejsce, ale cholera. W górze rzeki jest płycej, więc jeżeli tu nie uda mi się przejść, to będę szła wyżej. No nie, tego to ja na pewno nie przejdę. Jeszcze mi życie miłe. No to idziemy szukać brodu w górę rzeki. Już prawie znalazłam tutaj dobre miejsce. Utrudnia sprawę fakt, że to lodowcowa rzeka i jest mętna. Na dodatek pada deszcz, więc zmarszczki na wodzie nie pozwalają dobrze ocenić głębokości. Ale nie jest aż tak mętna i aż tak nie pada. Więc udało mi się tutaj na wysepkę wskoczyć. I już tylko ostatni kawałek tutaj. No, mam nadzieję, że się uda bez większego kluczenia. No, bezpieczno na drugiej stronie. Wstąpiłam do chatki, skoro miałam do niej 200 metrów, to stwierdziłam, że tu się trochę podsuszę i zjem lunch. No, już myślałam, że będę dzwonić na helikopter, po helikopter ratunkowy, bo po 5 dniach złapałam zasięg właśnie na tej górce, przed rzeką jeszcze. Więc była taka możliwość. Dlaczego jest zapora i nie ma na niej kładki? Dlaczego przejście przez rzekę jest poniżej zapory, gdzie ta rzeka pędzi? Dlaczego szlak oficjalnie nie przechodzi
tutaj właśnie pod samą chatką, gdzie jest łatwiej. Nie wiem, nie pojmuję. Codziennie jakieś tego typu niespodzianki. Albo topnieją lodowce, albo ciągle leje. Jeszcze ten rekordowy rok. Mówią, że w latach 80. ostatnio było tyle wody. No, to jak się urodziłam. A już nie jestem taka młoda, więc to było dosyć dawno. A oto jak suszę swoje skarpety na niezawodnej butelce na Algin. Widać doskonale już linię kolejową. Jest 30 sekund przerwy w deszczu. Widok jest fenomenalny, zwłaszcza na tą dolinę, gdzie jeszcze jest wiadukt taki skąpany w chmurach. Ja teraz będę schodzić na sam dół i wychodzić znowu pod górę, na co się cieszę, bo się trochę rozgrzeje. Ale miejsce jest niesamowite i tak myślę sobie, że powinni tutaj zrobić jakiś film o II wojnie światowej, jak to wszystko było zabunkrowane, a Szwedzi opylali stal do Niemiec. No, ciekawe czasy. Ach, ale jest zimno i nieprzyjemnie. O, znowu jestem w mojej plastikowej spódnicy. Kurtka przemaka, ale cieszę się na dach nad głową. Niebywałe, ale stacja jest otwarta. Poczekalnia cieplutka, ogrzewana, WC. Aż szkoda wychodzić, no mam jeszcze 10 km, a jest już prawie 17. Więc muszę, ale fajnie mieć przerwę tutaj. Chwileczkę się ogrzać, trochę już jestem przemęczona. Tak wyglądał mój dzisiejszy nocleg. Inaczej niż planowałam. Miałam być w domu tego pana, którego spotkałam, ale okazało się, że kod do drzwi, który dostałam, nie działa. Widocznie zmienili, a on na kluczy nie używa kodu. Ale dostałam info, że stacja kolejowa Björnfjell jest otwarta. I poszłam. To było 10 minut. I faktycznie jest otwarte. Cieplutko, przytulnie, światło zapala się na fotokomórkę, więc mam nadzieję, że zgaśnie, jak pójdę spać. Jest WC, prąd, no i kamery, które właśnie mnie nagrywają, jak tutaj stoję. Ale nie, żeby mi to jakoś przeszkadzało. Przebiorę się w kiblu, bo tak, ale nie jest źle, nie jestem bardzo mokra. Myślałam, że będzie gorzej, tam też tylko mam takie plany tutaj. Najważniejsze, że ta spódnica plastikowa działa i że w związku z tym tu wszystko mam suche, spodnie są suche aż do pół łydki, więc naprawdę nie jest źle. Ta 150-gramowa kurtka sprawdza się lepiej niż mój 300-gramowy Arc'teryx. Nawet czapka jest dzisiaj sucha, a ostatnim razem miałam mokre włosy. Pogoda jest naprawdę obrzydliwa. Wieje wiatr, pada deszcz, jest lodowato. No jedna z najgorszych pogód, jaka może być. Ale tak, dziś już się nie będę martwić, bo już znalazłam schronienie. Martwić dalej będę się jutro. Ale najlepiej tak pójdę do szwedzkiego sklepu, a to jest najlepsza rzecz, jaka się może trafić na szlaku. Szwedzki sklep. Pozdrowienia dla wszystkich Szwedów, którzy oglądają. Pewnie nie licznie.